turystów omija Szczecinek, jadąc do Kołobrzegu lub Mielna. Ale Szczecinek to bardzo interesujące miasto i warto go odwiedzić. Witajcie w moim rodzinnym mieście! A co oferuje Szczecinek? Ciekawą historię, piękną przyrodę, wypoczynek i sport i wiele ciekawostek. A za chwilę o wszystkim opowiem. Szczecinek jest szóstym co do wielkości miastem w województwie zachodniopomorskim i znajduje się na pograniczu dwóch mezoregionów: Pojezierza Drawskiego i Szczecineckiego. Usytuowane jest na przesmyku pomiędzy trzema jeziorami: Wielimie, Czysiecko i Wilczkowo. Jesteśmy przy wzgórzu Przemysława, gdzie zaczęła się historia Szczecinka. Na początku średniowiecza był tu gród, jeden z trzech nad jeziorem Czysiecko. Jednak w XII wieku wszystkie grody zostały zniszczone. Być może stało się to w okresie walk króla Bolesława Krzywoustego o Pomorze. Dziś na wzgórzu Przemysława stoi wieża widokowa, która została wybudowana w 1910 roku. Jest ona nazywana wieżą Bismarcka, bo tak nazywali ją Niemcy. Około 15 minut spacerkiem wzdłuż brzegu jeziora, przy końcu zatoki, jest drugie z miejsc dawnej historii Szczecinka. To jest wzgórze Marienthron i dawno temu stąd tu bogów pogańskich. A w 1356 roku wybudowano tu klasztor. W czasie zarazy w 1361 roku w klasztorze tym znalazła schronienie, a następnie pochówek księżna Elżbieta Kazimierzówna, córka króla polskiego Kazimierza III Wielkiego. Dziś nie ma już śladu po zabudowaniach, choć pozostałości z Marienthronu można znaleźć jeszcze w kilku innych miejscach Szczecinka. Jeszcze do tego wrócimy. By przeciwstawić się ekspansji Brandenburgii, książę wołogowski Warcisław IV w 1310 roku założył miasto Nowy Szczecin, dziś Szczecinek, i rozpoczęto budowę zamku. To jest najstarsza część Zamku Szczecineckiego, zbudowana w XIV wieku, choć teraz nie wygląda to jak zamek, ale stale to ciekawe miejsce. W czasie wojen polsko-krzyżackich na zamku w Szczecinku odbyły się dwa zjazdy antypolskie w 1409 i w 1423 roku. Uczestniczyli w nich książęta pomorscy, mistrzowie krzyżaccy, w tym poległy w bitwie pod Grunwaldem Ulrich von Jungingen, a w drugim zjeździe także Eryk Pomorski, król Danii, Szwecji i Norwegii. Kiedyś zamek stał na wyspie otoczonej wodami jeziora. Dziś stoi na półwyspie. Zaraz opowiem, jak do tego doszło. Na ratuszu jest specjalna tabliczka, która wskazuje, że w 1888 roku była tu jedna z wielu powodzi w Szczecinku i woda sięgała aż dotąd. A zaraz wam powiem, jak zlikwidowali ten problem. Już w 1735 roku próbowano obniżyć wody okolicznych jezior i najęto do tego nie byle kogo, bo specjalistów w tym fachu, Holendrów. Efekt był krótkotrwały. 45 lat później obniżono ponownie wody jeziora o 2,5 metra, a w 1867 o kolejne 130 cm.
Niestety, podczas wiosennych roztopów w 1888 roku cały Szczecinek znów znalazł się pod wodą. Dopiero w 1892 finalnie uporano się z problemem powodzi. Szczecinek odzyskał wiele nowych gruntów, a zamek nie stał już na wyspie. Niestety zniknęło też wiele okolicznych jezior. Nawet najgorsze powodzie nie wdzierały się na dwa szczecineckie wzgórza, Wisielcze Wzgórze oraz Wzgórze Stodół. Oba miejsca skrywają ciekawe tajemnice. Jestem przed wzgórzem Wisielców albo Czarownic. I tutaj palono na stosach czarownice i czarowników. Szczecinek w ponurej statystyce karania ludzi za zajmowanie się czarną magią zajmował na Pomorzu jedno z pierwszych miejsc. Od dawna wieszano tu ludzi na szubienicach, ale w latach 1581 do 1592 spalono tu na stosach 50 ludzi, a niektórzy twierdzą, że tylko 30, ale ta liczba nie jest dokładnie potwierdzona. Wiadomo jednak, że palenie poprzedzano torturami. Zostało to utrwalone na 3 obrazkach zamieszczonych na notgeltach wydanych w Szczecinku. Notgeltami zwano pieniądze zastępcze, wydawane przez niemieckie miasta w latach 1919-1925. Niedaleko centrum miasta znajduje się wzgórze Świętego Jerzego, popularnie znane jako Wzgórze Stodół, bo tutaj budowano stodoły, żeby uniknąć powodzi. Na wzgórzu nie tylko były stodoły, były też aż 3 cmentarze. Żydowski, wojskowy i kaszubski. Na cmentarzu wojskowym zostali pochowani żołnierze Napoleona. Wracali tutaj po klęsce pod Moskwą i wracało ich tu aż ponad 15 000, z których 119 pochowali tutaj. Na szczycie wzgórza znajduje się wieża ciśnień, która była przez pewien czas symbolem Szczecinka, ale niestety niedawno została ona oszpecona. Kiedyś wieża ciśnień wyglądała tak, a dziś wygląda tak. Przy wzgórzu Stodół jest jeszcze jeden tajemniczy budynek. Niepozorny, ogrodzony i zamknięty, powstał jako dom przedpogrzebowy dla niewielkiego cmentarza żydowskiego. Potem stał się kaplicą parafii ewangelicko-augsburskiej. Tu, pod cienką warstwą ziemi, znajduje się wiele ludzkich kości. Teraz przeniesiemy się do centrum Szczecinka. Tu już od około 1310 roku mieścił się kościół, który spłonął w pożarze w 1583 roku. Kościół odbudowano, a do budowy została użyta cegła z opuszczonego klasztoru Marientron. Nawę kościoła rozebrano w 1909 roku, a samotna wieża służyła jako muzeum. To pozostałość po kościele Świętego Mikołaja. W 2008 roku na miejscu kościoła zbudowano galerię handlową. Pod jej fundamentem spoczywają dawni mieszkańcy Szczecinka, którym zakłócono wieczny spoczynek. Podobno widziano, jak przez zamknięte drzwi wieży wychodzi w białej szacie jakaś postać, po czym znika w świetle latarni. W samym centrum miasta, przy rynku, znajduje się najbardziej rozpoznawalny budynek Szczecinka. To miejski ratusz. Co ciekawe, nie stoi on w centralnej części placu, jak tradycyjnie budowano takie obiekty, ale w jego północnej pierzei.
Mała powierzchnia rynku wykluczała budowę nieco większej i bardziej okazałej siedziby władz miasta. Ratusz wzniesiono po jedynie jednym roku budowania, w 1953 roku, a jego bryła nie zmieniła się zasadniczo aż do dzisiaj. Ratusz powiększył się jedynie od zaplecza o dodatkowe skrzydła. W zachodniej części miasta znajduje się obiekt, który jest naprawdę super ciekawy dla osób, którzy interesują się historią. Oto on! To fragment linii umocnień wschodniej granicy III Rzeszy z okresu II wojny światowej, nazywany Wałem Pomorskim. Stworzono tutaj małe muzeum, gdzie znajduje się czołg, działa, schrony i najlepiej zachowany i największy bunkier Wału Pomorskiego. To jest T-34, najsłynniejszy rosyjski czołg II wojny światowej. Podczas wojny był pojazdem pancernym wyprodukowanym w największej liczbie egzemplarzy. Był też drugim pod względem wielkości produkcji czołgiem wszechczasów. W 1996 roku T-34 był nadal używany przez aż 27 państw świata. Schrony bojowe tutaj zostały wybudowane w latach 1933-36. Znajdują się na zachód i północ od miasta i jest ich w sumie aż 25. Bunkier można czasem zwiedzać, ale akurat dzisiaj nie jest otwarty. Obecnie działa w nim Muzeum Wału Pomorskiego i Militarnej Historii Pomorza. Bunkier Bewerk uchodzi za największą atrakcję związaną z II wojną światową w okolicy. Dwie kondygnacje uzbrojone były w ciężkie karabiny maszynowe oraz działko przeciwpancerne, zamontowane w pancernej kopule. W części podziemnej mieściły się magazyny amunicyjne i żywnościowe oraz pomieszczenia dla załogi. Z II wojną światową związane jest jeszcze jedno miejsce w Szczecinku. Koło wzgórza Wisielców do dziś jest cmentarz. I są tutaj ciekawe miejsca dla miłośników historii II wojny światowej. Betonowy monument w kształcie rozerwanego łańcuchowego ogniwa wzniesiono w 1967 roku. Spoczywa tu 4427 żołnierzy Armii Czerwonej oraz 39 żołnierzy z I Armii Wojska Polskiego. Poległych zwieziono ze 143 miejscowości ziemi szczecineckiej. Jest tu też symboliczny pomnik poległych żołnierzy Armii Krajowej oraz pomnik amerykańskich lotników, pod którym spoczywają prawdopodobnie rosyjscy spadochroniarze, przez pomyłkę wzięci za Amerykanów, którzy rozbili się nieopodal miejscowości Wilcze Laski pod Szczecinkiem. Idziemy odwiedzić Muzeum Regionalne w Szczecinku. To jest jedno z najstarszych muzeów tego typu w zachodniopomorskim. Powstało bowiem już w 1914 roku i tylko niektóre muzea pomorskie mogą poszczycić się starszą metryką. Zobaczycie tu zbiory regionalne, zbiory myśliwskie, militaria, wyroby ze złota, zbiory malarskie, numizmaty, druki oraz oczywiście zbiory archeologiczne, a w tym kamienny posąg słowiańskiego obóstwa, a wszystko to związane z ziemią szczecinecką. W Szczecinku są 3 jeziora, ale tylko jedno zobaczycie z miasta. Jezioro Trzesiecko. I to jest typowe jezioro rynowe o długości 14,5 km. Linii brzegowej. Jezioro Trzesiecko niemal w całości otula miasto swoimi wodami, nadając mu niepowtarzalny klimat.
To właśnie tu historia spotyka się z nowoczesnością, a natura zachęca do aktywnego wypoczynku i relaksu. Jego linia brzegowa jest niezwykle urozmaicona. Znajdziemy tu liczne zatoki, półwyspy, wyspy oraz rozległe ścinowiska. Jezioro Trzesiecko otaczają rozległe tereny zielone, park miejski, las klasztorny oraz liczne polany i łąki. Spacerując wzdłuż brzegu można spotkać wiewiórki, zające, a nawet sarny. Malownicze zatoki i półwyspy tworzą idealne warunki do fotografowania przyrody i obserwowania dzikiego życia. Przeniesiemy się teraz nad drugie z szczecineckich jezior, jezioro Wielimie. Kiedyś jezioro było znacznie większe i głębsze, a wody jeziora okalały miasto od strony północnej i północno-zachodniej. W efekcie obniżenia poziomu wód południowo-zachodni brzeg Wielimia stopniowo zmienił się w rozległe trzęsawiska. Jezioro Wielimie, choć jest ogromne, to maksymalna głębokość jest tylko 5 metrów, a średnia 3 metry. I jest tu największa śródjeziorna wyspa w Polsce o nazwie Wielimska Wyspa. Jeziora Wielimie nie da się zobaczyć od strony miasta Szczecinka. I najlepsze miejsce, żeby je zobaczyć, jest w miejscowości Gwda, gdzie jest specjalnie przygotowana plaża dla turystów. Witajcie nad trzecim jeziorem Szczecinka. Jezioro Leśne albo Wilczkowo. Uwierzcie mi lub nie, ale to jezioro jest w całości położone w obrębie miasta Szczecinka. Wędkarze cenią jezioro Wilczkowo za często ponadmetrowe szczupaki. Brzeg jeziora porasta pastwin, z którym sąsiadują niezliczone grążele i lilie wodne, tworząc naturalne kryjówki dla okazałych linów i płoci. Oprócz pospolitych gatunków ryb na Wilczkowie trafiają się też węgorze i kilkukilogramowe sętacze. Wszystkie te niesamowite ryby możecie zresztą podziwiać całkiem za darmo w Centrum Edukacji Ekologicznej i Rewitalizacji Jezior w Szczecinku, znajdującym się przy zamku. Największą atrakcją wystawy jest kompleks akwariów poświęconych mieszkańcom polskich rzek i jezior. Szczupaki, okonie, płocie, węgorze i inne ryby można obserwować dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jest i instalacja z małżami, które służą jako miernik jakości wody. Jeśli chcecie wiedzieć, co pływa w szczecineckich jeziorach, przyjdźcie tutaj. Czy wiedzieliście, że w Parku Szczecineckim jest ponad 2000 drzew, które mają ponad 100 lat? I jest tu mnóstwo różnych ciekawych roślin. To raj dla dendrologów. Zabytkowy park miejski założono w latach 1875-1903. Rozciąga się wzdłuż szczecineckiej części jeziora Trzesiecko. W przeszłości większość tych terenów była zalana przez jezioro. Park jest duży i rozciąga się wzdłuż całej długości miasta. Znajdziecie tu liczne skwery, rabaty, fontanny, plaże, siłownie napowietrzne i alejki spacerowe. Obok drzew pospolitych, takich jak bóg, jodła, modrzew europejski i grab, występują w nim też liczne drzewa egzotyczne, np. grujecznik japoński, świerk kłujący, sosna wejmutka, daglezja, tuja, jodła żywozielona, cyprysik i choinka kanadyjska. Na terenie parku znajdują się drzewa będące pomnikami przyrody. To jeden z pomników przyrody. Topola czarna.
pomniki przyrody to dęby szypułkowe. Mają ponad 150 lat. Są też trzcisy w nietypowej formie drzewiastej. Tam sprzedają pyszne lody. Jest taka szczecinecka legenda, że w latem w 1934 roku przyjechał do Szczecinka Richard Strauss. I tak mu się to spodobało, że skomponował operę o tytule Dafne. A ta fontanna to upamiętnia. Fontannę Dafne znajdziecie w ogrodzie różanym, tuż przy zamku. Wielkim atutem Szczecinka są piękne okoliczne lasy. Jedną z atrakcji Szczecinka jest przepłynięcie się tramwajem wodnym. Są dwa statki, z których jeden ma ponad 100 lat. Statek spacerowy Księżna Jadwiga to jedna z najbardziej urokliwych jednostek pływających na całym Pojezierzu Drawskim. Dzięki przebudowie może obecnie zabierać na swój pokład 174 osoby. Zaraz kupię bilet. Rejs trwa ponad godzinę i statek opływa całe jezioro Trzesiesko z kilkoma przystankami. Drugi szczecinecki tramwaj wodny Bayern to prawdziwa perła. Jednostka ta ma 100 lat i jest jedną z nielicznych tego typu w Polsce i Europie. Zabiera na pokład 54 pasażerów. Jego wystrój nawiązuje do statków, które ponad 60 lat temu pływały po szczecineckim jeziorze. Polska organizacja turystyczna uhonorowała Bayern prestiżową nagrodą Turystyczny Produkt Roku. Przypłynęliśmy na Mysią Wyspę. Idę sobie coś kupić.
Jedną z wielu atrakcji Szczecinka są szlaki rowerowe. Jest tu ich kilkanaście, od krótkich do bardzo długich. Można objechać jezioro Trzesiecko 14-kilometrową łatwą trasą rowerową, ale są tu też szlaki powyżej 70 km prowadzące wzdłuż lasów, łąk i jezior. Jeśli wolicie jazdę bardziej w kontakcie z naturą, to w okolicach Szczecinka łatwo znaleźć ośrodek jeździecki i dosiąść wierzchowca. Konie to życiowa pasja wielu ludzi. Można podjąć naukę jazdy konnej zarówno jako początkujący, jak i osoba, która już dobrze trzyma się w siodle i to niezależnie od wieku. Przy dobrej pogodzie to fascynujące przeżycie. Kiedy pogoda w Szczecinku jest brzydka, można pójść i popływać w basenie. Basen znajdziecie nad samym jeziorem Trzesiecko, w pobliżu kortów tenisowych i stadionu. Atrakcje obiektu to przede wszystkim basen sportowy oraz basen rekreacyjny z biczami szkockimi, zjeżdżalnią, jacuzzi i brodzikiem dla dzieci. Są tu też dwie sauny fińskie, solarium, kawiarnia, bar oraz sklepik. Basen otwarto w sumie niedawno, bo w 2002 roku. Jedną z fajniejszych atrakcji jest pływanie kajakami albo rowerkami. Wypożyczalnię sprzętu pływającego znajdziecie tuż przy plaży miejskiej. W taki sposób możemy podziwiać przyrodę od strony wody. W Szczecinku i okolicach wyznaczono kilka szlaków kajakowych. Niektóre z nich to 50 czy 60 kilometrowe wyprawy. Dla mniej wprawionych osób lub z mniejszą ilością czasu pozostaje wolniejsze przemieszczanie się po wodach Trzesiecka. Słuchajcie, jak nudzi Wam się w Szczecinku, warto popływać kajakiem, bo to jest naprawdę świetna zabawa. Zresztą, jak komuś mało wodnych atrakcji, to jest tu jeden z najdłuższych wyciągów nart wodnych i wakeboardingu w Europie. Jedno okrążenie to ponad kilometrowa trasa, którą pokonuje się z prędkością 30 km na godzinę. Dzieci też znajdą coś dla siebie w Szczecinku. Są tu place zabaw, park trampolin. W parku zawsze coś się dzieje, a latem organizowany jest Dzień Dziecka w Szczecinku! Ale duża! Zresztą imprez masowych latem jest sporo. Co roku latem organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Balonowy w Szczecinku. Rano i w dzień można podziwiać starty i loty, a wieczorem specjalne pokazy.
Festiwal Światła to wydarzenie, które łączy sztukę nowoczesną z przestrzenią miejską. W centrum takiego festiwalu nie stoi scena i artyści, ale miasto samo w sobie, jego architektura i historia. To widowisko, które nie tylko wygląda fantastycznie, ale też zmienia miasto w dzieło sztuki. Let's start the show together. From my The unknown. Zresztą zimą w Szczecinku też może być super. Witajcie w świątecznym Szczecinku! Kiedy ściśnie mróz i posypie śnieg, przychodzi pora na święta i nowy rok. W Szczecinku też można dobrze zjeść, na przykład w pierogarni u Woźnego. Czy w irlandzkim pubie nad jeziorem. Albo w restauracji mieszczącej się w zabytkowym spichlerzu. Oczywiście nie da się wszystkiego opowiedzieć o moim mieście w jednym filmie. Trwałby on wtedy wiele godzin. Jak chcecie dowiedzieć się więcej, to zapraszam na wakacje do mojego rodzinnego miasta, Szczecinka.